przed sobą mam piękne włoskie misy, które upolowałem w Krakowie w sklepie Half Price. Słowo upolowałem jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ Half Price oferuje atrakcyjne towary w jeszcze atrakcyjniejszej cenie. I są to często końcówki kolekcji, więc asortyment może się różnić w zależności od sklepu czy też dnia. Half Price jest partnerem naszego dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, ukłony niskie z południowego Tyrolu. Jestem w pobliżu wioski Terlan, na samym dnie doliny rzeki Jadygi. Kiedyś rzeka ta bardzo meandrowała i te tereny na dnie doliny były podmokłe. To były miejsca niemal niedostępne, ale w czasach austriackich poprowadzono linię kolejową z Bozn vel Bolzano do Meran vel Merano. W związku z tym zmieniono nieco koryto rzeki, naprostowano je, no i te ziemie leżące przy rzece zostały osuszone. No i można było je wykorzystać rolniczo. To nie jest najlepsze miejsce do produkcji wina, do uprawy winorośli, bowiem winorośl woli miejsca nieco pod kątem, a tutaj jest całkowicie płasko. Więc zaczęto tu sadzić jabłonie. No, bardzo sprzyjający klimat. Z dwóch stron góry dość ciepło, ciepłe wiatry, ale też chłód, który nie jest najgorszy, jeśli nie zamienia się w mróz na wiosnę dla uprawy jabłek. No i stało się tak, że południowy Tyrol został potęgą w produkcji jabłek. Do tej potężnej jabłczanej rodziny i my należymy, o czym mówię z dumą, my, czyli Polska. Więc pozwólcie, że naszą dzisiejszą opowieść o południowym Tyrolu zacznę właśnie od jabłczanego tematu. No, jestem wśród kwitnących jeszcze jabłkowych sadów. Moi drodzy, oto pan Aleksander Heller. Nie tylko producent jabłek, ale również jabłkowy sommelier. Apple sommelier, what does it mean? It means that I know a lot about the aromas and also the taste of our different varieties of apples. And we have at about 30 different varieties in South Tyrol. Yeah. And the apples have at about 300 different aromas. 300 different aromas. We've got a few sorts, a few varieties here. Just explain as much as it's possible in our short time about one variety. Okay. Take that one for Okay, instance. we take for example the Giga. The Giga is a very hard apple with a strong texture. Yeah. It's an apple which has not, it is sweet but also acid, also tart. I like that much. Yeah, so it has a good balance between sweetness and tartness, and it has a very good bouquet. It means it has fruity notes, tropical notes, Let's check it. spicy notes. Let's check it. We Let's check check it. We it. check it. Tropical notes as well. Tropical notes as well. It is mango, should have, and banana. Huh. May I? Yeah, please, you're welcome. May I? Of course, it's very important to eat apple with a skin. Yeah, because in the skin are 70% of the 30 nutrients which an apple has. The apple is a very healthy product, and Yes, banana, like it? mango very much because I like good balance between sweetness and sourness. And I like the texture. It has to be crunchy. I like it. I remember very well my first contact with the Tyrol apple. It was in London 30 years ago. I bought that apple that was selling Stücke by Stücke, you know. Okay. I don't know, half pound each.
Yeah. And with that label, Okay. Tirol Granny Smith. Yeah. If I remember well, in Poland we've got a lot of varieties which you produce, but we don't produce, I think, Granny Smith. Granny Smith is from Australia in origin, I think. Originating, yes, from Anne-Marie Smith in the 1860s, and it's a very unique variety because it's the only green variety. But you have to like the tartness and the acidity because the Granny Smith is a very acid apple and with green notes. Aha. Yeah. Myśmy wcześniej rozmawiali z panem Aleksandrem, no i musiałem po 40 minutach przerwać jego jabłczane wywody. To jest człowiek, jeśli chcecie się dowiedzieć wszystkiego o jabłkach i chcecie słuchać o jabłkach przez parę dni, w zasadzie non-stop, to jest naprawdę dobry kontakt. Okej, a bit of Apfelsaft, bitte, Spremuta di mele. Your favorite way of drinking Apfelsaft, gespritzt or just pure, solo? No, I like it gespritzt. Gespritzt. It means I do a lot of sports Aha. in my free time, if I have free time, and there I take 1/3 of apple juice, Aha, then I take 2/3 of water, aha. and a little bit of salt. Salt. Yeah, salt. And so I have a perfect electrolyte drink. It means like Gatorade, for O example. jest, moi drodzy, gespritz, czyli z dodatkiem wody gazowanej, szprycer. Tak samo się pije wino. This is the best way to make a toast. Prost. Apfelsaft. Which stuff is healthier, wine or Apfelsaft? Apple. Apple. The apple. But if you will talk to the wine producer, then maybe they will... Jeśli będziecie rozmawiać z winiarzami, może wam powiedzą coś lotnego. Jedno i drugie jest dobre, ale tutaj pijemy... More effect has the wine, but healthier is the juice. Prawdziwym grzechem byłoby w takim miejscu niezrobienie jakiejś potrawy z jabłkami. No nie zrobię tu apfelstrudla, bo nie ma piekarnika. Warunki są jak zawsze niemal w moim gotowaniu polowe, ale zrobię coś, co niezwykle lubię. Coś, co kojarzy nam się w Polsce z dzieciństwem i coś, o czym nieco zapomnieliśmy. Mianowicie jabłka w cieście. Ale zrobię tak, jak oni je tutaj robią. To się tu nazywa Apfelkjachl. I są to po prostu jabłka w cieście wedle przepisu z południowego Tyrolu. Bardzo prosta kombinacja. Zaczynamy od ciasta. W tej misce mam 200 gramów mąki, zwykłej pszennej mąki. Jeśli będzie jej nieco mniej albo nieco więcej, to można to potem poprawić, dodając trochę więcej płynu albo trochę więcej mąki, bo konsystencja ciasta musi być odpowiednia. 200. Trochę soli. Zawsze, nawet jeśli jest coś słodkiego, to trzeba to nieco posolić. Teraz odrobina cukru waniliowego. No mniej więcej pół łyżeczki tu wędruje. Teraz trochę proszku do pieczenia. W przepisie było szczypta na końcu noża, ale jeśli dodam tyle, to powinno być to samo. Zrobię sobie tutaj taką dziurkę, żeby się łatwiej mieszało. Do środka wędrują 3 jajka. Cały czas mieszam. I kolejne 2 rzeczy. To jest rum. To jest rum. Ein Schuss, tak było napisane, czyli 1 strzał. No taka doza, żeby ciasto miało rumowy aromat. I coś, co ostatecznie przesądzi o jego konsystencji, a mianowicie mleko. 1/4 litra mleka. Wody w tym cieście w ogóle nie ma. No i cały czas mieszamy po to, żeby się wszystko połączyło, żeby ciasto miało gładką konsystencję i sprawdzimy, jak to będzie. Oczywiście ważna jest kwestia odpowiedniego wyrobienia ciasta, wymieszania, no bo trzeba je napowietrzyć i już widać, że to jest ciasto z udziałem proszku do pieczenia, no bo są takie bąbelki, ono musi popracować chwilę, znaczy ten proszek musi popracować, ciasto będzie puchate i idealne, więc niech ono sobie chwilę postoi. Ono ma mieć konsystencję gęstej śmietany, ale nie takiej stojącej całkowicie.
Nie może być zbyt gęste, nie może być zbyt rzadkie. Chodzi o to, by chwyciło kawałki jabłek. Teraz jabłka. To jest oczywiście, już widzieliście ten przyrząd w akcji, fantastyczny, jak się je jabłka, ale teraz on nie będzie mi przydatny, gdyż ja muszę jabłka pokroić w plasterki, a wcześniej pozbawić je środków. Golden Delicious, odmiana, bardzo dobra. O, tu mam ten przyrząd. Inny przyrząd z kolei. Przyrząd służący do wykrawania z jabłek gniazd nasiennych. Tak się to robi. Już nie ma. Teraz obieramy jabłko ze skórki. O ile jabłka na surowo najlepiej jeść ze skórką, tak w tym wypadku lepiej je obrać. Obieraczka dość zgrabna, obieramy, kroimy w plasterki i te plasterki wrzucamy do ciasta. No nie jestem mistrzem w obieraniu jabłek takim, jak to niektórzy robią, że za jednym zamachem, nie przerywając, obierają całkowicie jabłko ze skórki. No może mi się uda, to zależy od przyrządu. Ten jest niezły, idzie dobrze. Jeśli byście chcieli to zrobić zawczasu, to oczywiście jabłka pozbawione skórki ciemnieją, więc trzeba by je włożyć pokrojone do miski i skropić sokiem z cytryny, jeśli nie chcę, by ściemniały. Ale ja tego nie będę czynił, gdyż zaraz zobaczycie, co się będzie działo dalej. I teraz już niczego nie trzeba skrapiać, otaczamy je ciastem, tak by się w tym zanurzyły. Upewniamy się, że krążki jabłka są otoczone ładnie w cieście i kładziemy. Ewentualnie trochę więcej od góry. Ciasto jest idealne. Gdyby było zbyt zwarte, no to byłoby twarde. Gdyby było zbyt rzadkie, to wówczas zjeżdżałoby z krążków jabłkowych. No tutaj trochę mamy na boku, ale to jest normalne w tego typu historii. Smażymy z obu stron, aż będzie rumiane. O ile pamiętam owe jabłka w cieście z dzieciństwa, to u nas robiono to bez dodatku proszku do pieczenia. A ten dodatek sprawia, że to ciasto jest pulchniejsze, ono rośnie. To jest dość podobna koncepcja, tylko że słodka, co do fish and chips. Rumiane z obu stron. Przygotowuję sobie tutaj miejsce, żeby po wyjęciu odsączyć z nadmiaru tłuszczu. To jest olej rzepakowy. Wyłączam pod tym ogień. To przez chwilę nie ostygnie, a ja już muszę tylko zdjąć jabłka i ułożyć na papierowym ręczniku. Tak, chwileczkę, niech sobie przestygną. Zresztą zaraz Wam pokażę, tu są takie frakcje ciasta, które się po prostu oddzieliły. I to ciasto samo w sobie jest po prostu świetne. No to takie niemal pączuszki się z tego zrobiły. O, widzicie, jak urosło? To dzięki proszkowi do pieczenia. Teraz zamykamy na chwilę nasz teatrzyk i potem już tylko ostatnia rzecz. No i wystarczy już wyłożyć je na talerz, na którym będą jedzone, z którego będą jedzone. I co trzeba jeszcze zrobić? Trzeba tylko posypać je cukrem pudrem. Cukier puder mam tutaj. Gorące, piękne. Muszę Wam pokazać w przekroju. Ważny jest gatunek jabłka. To jabłko nie może zamienić się w środku w papkę. Musi mieć bardzo intensywny smak, żeby przebiło się w tej kompozycji. Jest mięciutkie, jest gorące. Apfelkiachl wśród tyrolskich jabłkowych sadów, jeszcze kwitnących. Tak wyglądała kiedyś cała Ecztal, czyli Dolina Adygi. Rozlewiska, szuwary, bagna i tereny
niedostępne dla człowieka. Tak wyglądała przed ową regulacją, o której wspominałem, czyli regulacja rzeki, linia kolejowa między Bozen a Meran. No a tak wygląda dzisiaj na tym płaskim terenie kolejny sad, ale tym razem nie są to jabłka, które trafiają na stoły pod postacią owocu do zjedzenia, albo też soku, albo też owoców suszonych. To jest nowy temat dla tego miejsca, ekscytujący z wielu powodów i teraz przez chwilę się na nim skupimy. Jak się ma mnóstwo jabłek, to można z nich robić również cydr. Wiemy to przecież i z naszego podwórka. Jest tylko jeden problem. Otóż jabłka deserowe tak naprawdę nie są dobre do robienia cydru, ponieważ jabłka, żeby powstał z nich dobry cydr, muszą być bardzo kwaśne. Na początku zaczęto je tu robić z odmian deserowych, służących do bieżącej konsumpcji, ale tych najbardziej kwaśnych. No ale zaczęto również sadzić francuskie odmiany znane z Normandii na przykład. I to jest właśnie jabłonka, która rodzi jabłka o nazwie Marie Menard. Normandia to jest jedno z najzacniejszych miejsc na świecie, jeśli chodzi o cydr. Więc tak to wygląda w sadzie. Małe gospodarstwo, bioprodukcja. A teraz przyjrzymy się, co wyprodukowali podczas ostatniego zbioru. Gospodarstwo i cydrownia nazywają się Floribunda. Dlaczego tutaj cydr? To jest dość niedawna historia. No bardzo prosta rzecz. To jest miejsce winiarskie od niepamiętnych czasów. A cydry produkowano najczęściej raczej tam, gdzie nie było wina. Normandia za zimno na wino, Asturia za zimno na wino, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia. Ale to się zmienia. Mam 4 ich podstawowe rodzaje cydru. Ten to cydr klasyczny. Najpierw pierwsza fermentacja w beczkach, a następnie druga fermentacja w butelce. W wypadku tych 3 pierwsza fermentacja w tankach, a druga fermentacja, tak jak w wypadku szampana, w butelce. To jest, spójrzcie na kolor, rzecz różowa, a nawet przechodząca w czerwień. Bo to jest odmiana niezwykła jabłek, nazywa się Vin Rouge i te jabłka mają czerwony miąższ, więc nie ma tu żadnego kolorystycznego innego dodatku. Ten kolor płynie z jabłek. 2 kolejne butelki to są cydry aromatyzowane, ale nie aromatyzowane poprzez dolanie jakiegoś soku, tylko poprzez infuzję. Czyli mamy cydr i infuzję kwiatów czarnego bzu, a tutaj infuzję pigwową. No więc zacznijmy od tegoż. Ten gaz jest naturalny. W cydrach asturyjskich w ogóle nie ma gazu, więc dlatego nalewają cydr tam z wielkiej wysokości, by cydr spienić. A tutaj, ponieważ druga fermentacja w butelce, więc pieni się pięknie. Wspaniała, wytrawna, głęboka rzecz. Spróbuję jeszcze tego, przynajmniej do kamery, gdyż nigdy, szczerze mówiąc, nie piłem cydru z tej odmiany. Podobno on występuje dość często w północnej Hiszpanii, no ale nie miałem takiej okazji. Spójrzcie, jaki wspaniały kolor. Zaraz Wam pokażę to bliżej. Piękna rzecz. Nos bardzo głęboki. Również wytrawny. Zaskakujący smak, ponieważ to jest niezwykła koncentracja. Moi drodzy, więc widzicie, jak to globalizacja, no bo tak naprawdę cydr jest modny w tej chwili wszechświatowo, sprawiła, że i tutaj zaczęto go robić. I robią to naprawdę z wielkim powodzeniem.
Sady zostawiliśmy za sobą. Jesteśmy w tej chwili w jednym z kilku emblematycznych miejsc dla winiarstwa w południowym Tyrolu. O Terlanie już wiecie. Tramin, kolejna miejscowość. Traminer prawdopodobnie stamtąd się wywodzi. A to miejsce to jest Kaltersee, albo też Lago di Caldaro. I tutejsze stoki są wykorzystywane do uprawy winorośli. Jezioro, no więc oddaje ciepło. Wino stąd jest naprawdę niezwykle ważną pozycją. Nie mam ze sobą kieliszka z winem, lecz mam szklaneczkę z aperitivo. Ponieważ dzień dobiega końca, no i my musimy się posilić po tym jakże wyczerpującym dzisiejszym programie. Idziemy jeść tam, do nadjeziornej restauracji Gretel am See się ona nazywa. No i widzimy się jutro, a w tym kontekście oznacza to, że widzimy się już za chwilę. Nie chcieliśmy niczego kręcić, no ale plany są po to, by je zmieniać, bowiem przyszło jedzenie, no i trzeba było uruchomić kamerę. Zamówiliśmy zestaw obowiązkowy o tej porze roku tutaj, czyli krem z białych szparagów, zupa, a potem szparagi z młodymi ziemniakami, łososiem i sosem z bozem. No ale dostaliśmy już zupę i jej widok sprawił, że natychmiast wzięliśmy się do pracy. No bo spójrzcie. Krem szparagowy przepiękny, tutaj emulsja pietruszkowa, do tego krewety wielkie w takim cieście bliskowschodnim, no to służy również w krajach arabskich do robienia słodyczy, chrupiące, do tego cieplutki chleb na miejscu robiony, no i w kubełku, a i w kieliszkach z Terlanu Sauvignon Blanc. Moi drodzy, skoro już wiecie, co będzie na drugie, szparagi białe gotowane, sos z bozem, młode ziemniaki i łosoś, to teraz już naprawdę widzimy się jutro, czyli za chwilę. Doskonała zupa. Dzień dobry ponownie. Rzecz jasna, jesteśmy w dalszym ciągu w południowym Tyrolu, ale w jego bardziej północnej części, blisko granicy z Austrią. Pustertal, albo też Val Pusteria, góry znacznie wyższe niż te, które były wczoraj, no i krajobraz bardziej wysokogórski. No i rzeczy ściśle związane z tym rejonem. Tam Lodenwelt, czyli świat Lodenu. Loden, czyli specjalnie czesana owcza wełna, z której robi się Dirndl und Tracht, miejscową alpejską odzież. No więc owce, ale proponuję skupić się na krowach i kozach, albo inaczej na kozach i krowach, bo to są zwierzęta wykorzystywane nie do produkcji wełny, lecz do produkcji czego? No, spójrzcie na ten budynek, na jego kształt. Ta jego część architektonicznie nawiązuje do przeciętej, serowej Gomułki. To przypomina kadź na mleko. Tak jest, chodzi o kozie i krowie sery. Miejsce nazywa się Capric i jest niezwykle reprezentatywne dla tutejszej do sera koziego i krowiego miłości. Jeśli nie wiecie, jak wygląda kozie niebo albo też kozi raj, to musicie przyjechać właśnie tutaj. Val Pusteria, Pustertal, malutka miejscowość, wioska o nazwie Wintl. Architektura w środku również zachwyca. No i to jest miejsce obłędne, nawet jeśli nie lubimy serów. Tutaj można kupić nie tylko sery, ale trzeba najpierw zobaczyć wszystko po kolei. Idziemy na dół. Muzeum.
Żeby zrobić jakikolwiek ser, trzeba oddzielić z mleka wodę od materii suchej, którą również mleko zawiera. No i temu służy właśnie ten proces, znany powszechnie również nam w warunkach domowych. Przecież kiedy robimy twaróg, to tenże twaróg, niezależnie od tego, z jakiego mleka powstaje, musi odciec. Mleko kozie ma w sobie aż 87% wody. No i oczywiście krowa daje znacznie więcej mleka. Ale tutaj, dopóki nie rozwinęła się turystyka, no jesteśmy w warunkach wysokogórskich, ludzie cierpieli biedę. A kozy były znacznie tańsze niż krowy. Krowa daje 9000 litrów mleka rocznie, statystyczna krowa, a koza tylko 1000. Ale, jak już rzekłem, krowa była znacznie droższa i pewnie nadal jest niż koza, a w dodatku krowa jest również bardziej wymagająca, jeśli chodzi o paszę. Zatem kozy hodowano tutaj również z powodu mleka od niepamiętnych niemal czasów. I to zostało. O miejscowych serach będę mówił na górze, ale oczywiście wspomnę tylko, że robi się tutaj zarówno sery krowie, jak i kozie i wszystkie z mleka z najbliższej okolicy. Idziemy dalej. To jest muzeum interaktywne. No, muzeum interaktywne ma jak najdokładniej ilustrować pewne procesy. Ale wspaniałość tego miejsca polega na tym, że mamy tutaj nie tylko ilustracje, tutaj mamy te procesy w rzeczy samej. Wierzajcie mi, jeszcze w tak wspaniałym Muzeum Serowarstwa nie byłem. No bo tu mamy jako część muzealną proces produkcji. To się ogląda zza szyby. Tutaj solanka. W tejże solance wszystkie tutaj wytwarzane sery się znajdują, ale czas jest różny. Camembert ląduje w solance na 20 minut, Tilster na 20 godzin, a sery typu Grana na 20 dni. Mamy tutaj już dojrzewalnie. Widać wyraźnie różne kolory skórki, czyli różne szczepy bakterii, różne kultury bakteryjne były użyte. No i widzimy w końcu, jaka to jest skala. To jest bardzo poważna wytwórnia sera. No i teraz jeszcze raz owa konkluzja. Normalnie mamy muzeum, naciska się jakieś guziki, no i tyle. A prawdziwy proces twórczy dzieje się gdzie indziej. A tutaj mamy dowód na to, że można te dwie rzeczy połączyć. Tutaj się chodzi, nikomu się nie przeszkadza, a można w świecie serowym się zanurzyć. Aby zanurzyć się w nim jeszcze lepiej i na własny użytek, również domowy, trzeba z powrotem udać się na górę. Na dole mogliśmy podejrzeć końcowy etap produkcji sera, a tutaj mamy etap początkowy. No i w dalszym ciągu mamy tutaj serowe teatrum. To właśnie tam przyjeżdża codziennie świeże mleko. To mleko, wiadomo, podgrzewane, zaszczepiane kulturami bakterii, potem musi odcieknąć, potem jest formowane. To wszystko dzieje się tutaj, nie w tej chwili. Ale jeśli mamy szczęście i przyjdziemy tutaj wcześniej, to ten proces można oglądać. A przy okazji można kupić, jak wspominałem wcześniej, nie tylko sery. Mamy tutaj wspaniały przekrój przez tutejsze regionalne produkty. Konfitury owocowe przeróżne, tutejsze mieszanki ziołowe, miejscowe słodycze, tutejsze piwo, octy, soki, destylaty. No i coś, wędliny rzecz jasna również i coś, co w tym miejscu jest najważniejsze, czyli sery. Jak rozróżnić, nawet jeśli nie ma etykiety, ser z mleka koziego od sera z mleka krowiego? To jest bardzo proste. Ja wiem, tutaj mamy etykiety i wszystko jest opisane, ale gdyby tutaj nic nie było, spójrzcie na kolor. Ten biały bardzo ser jest
na 100% robiony z mleka koziego. Ten jest z mleka krowiego. Ten, teraz już czytam, jest delikatny, mówię o tym kozim, a ten krowi jest aromatyzowany truflami. Mamy jeszcze jedną paletę kolorów po środku. O czym to świadczy? Ano świadczy to o tym, że ten jest z mleka mieszanego, czyli krowio-koziego, w dodatku aromatyzowany ziołami. Co ja bym kupił do takich serów? No tak, podejdźmy w ów kącik. To jest coś, co zawsze ze sobą z południowego Tyrolu przywożę. Mianowicie Schüttelbrot, czyli ten cudowny, chrupiący, suszony chleb. Jego produkcja to wynik niegdysiejszej biedy i konieczności. Ludzie chodzili na hale, by pasać tam krowy albo kozy i siedzieli całymi tygodniami. Chleb normalny by im spleśniał, wysechł, a tak mieli od razu suszony i mogli to zabrać. No i do tego Schüttelbrota wziąłbym jeszcze kawałeczek szpeczka. Wróćmy z powrotem w stronę tej półki, by pokazać Wam miejscowe boskie trio. Boskie trio, mianowicie to szpek, Schüttelbrot i tutejsze sery. Trójca najwspanialsza. Przy serowarni i sklepie działa również niewielka restauracja. Podają tu dania na ciepło, ale również to, co produkują, próbki tego, co produkują. Więc jeśli chcecie utwierdzić się w ewentualnym wyborze przed zakupami, no wystarczy po prostu zamówić trochę sera. Wszystkiego nie zamówicie. Robią tutaj 20 kilka sera rodzajów. Ja mam następujące rzeczy przed sobą. 2 sery z mleka koziego. Ten jest serem w typie camembera z pleśnią białą, ser miękki. To jest ser w otoczce z bukowego, organicznego popiołu. No i 3 rzeczy krowie. To jest ser, który był moczony w ciemnym piwie z miejscowego browaru, a te ciemne kawałeczki tutaj to jest karmelizowany słód. Ten słód, który był używany do wytwarzania rzeczonego piwa. To jest ser aromatyzowany truflami czarnymi, czyli truflami letnimi z Piemontu. Tak, zapach trufli tutaj dominuje. A to jest też wspaniała rzecz. Wykorzystuje się tu owogórskie położenie. No i są groty. No więc poza tymi dojrzewalniami, które widzieliśmy na dole, mamy również sery, które dojrzewają w grocie. I to jest właśnie taki ser, który bardzo długo w grocie dojrzewa. Kieliszek Lagraina, no, czyli najbardziej reprezentatywnej dla południowego Tyrolu odmiany czerwonej winorośli, powinien sobie ze wszystkim poradzić. No i króciutka próba. Oczywiście nie zacznę od trufli, by to całkowicie rzecz zdominowało. Zacznę od tego, bo ten ser powinien być najłagodniejszy. No tak, camemberowaty smak. On jest aromatyzowany koniakiem. Bardzo wykwintna i porządna rzecz. Idziemy dalej w kuskę. Miękki ser. Wielce złożony. No, świetna rzecz, wielostopniowa. On, rozpuszczając się na języku, po kolei dotyka mnie swoją paletą smakową. Łagodne. Mówi się, że kozie sery śmierdzą. Nie. Jak są dobrze zrobione, to pachną. To jest mniej więcej podobny kazus jak z rybą. Ryba nie śmierdzi. Śmierdzi tylko ryba nieświeża. Więc dobre sery kozie pachną. Dobra, to teraz
przejdziemy od groty do trufli. Orzechowy, cudowny, głęboki Bergkäse, czyli górski ser alpejski. To jest właśnie to. Plus ów mikroklimat. Wspaniała rzecz. No a to już jest perfumeryjka. Wykwintność. Schüttelbrot. No i będę tu przyjeżdżał. Narty są niedaleko. Kolejne miejsce naszych odwiedzin leży 10 minut od owych wspaniałych serów, ale wykorzystaliśmy jeszcze parę minut zapasu, by stanąć, po prostu stanąć przy drodze, by paść oczy takim oto widokiem. No bo mamy tutaj wszystko, niemal wszystko, co najpiękniejsze wiosną w południowym Tyrolu. Słońce, fragmentami błękitne niebo, tutaj kwitną sady, tutaj kwiaty kwitną, a tam bielą się szczyty Dolomitów. A propos tych kwiatów, no powiedzielibyśmy wszyscy, że to mlecze, ale to nie są mlecze. To jest mniszek lekarski. Kwiaty mlecza i mniszka są niemal identyczne. Jedne i drugie zamieniają się potem w dmuchawce. Ale mniszek tym się różni od mlecza, że w mleczu wiele kwiatów może wyrosnąć z jednej łodygi, a tutaj mamy na jednej łodydze tylko jeden kwiatek. Z tych kwiatów robi się różnego rodzaju napary, ale tutaj jada się bardzo często owe liście. Sałatka z owych liści mniszka. To się tu nazywa cigori. Bardzo szybka akcja. Myje się owe listki, wybiera te najmłodsze i następnie na patelnię wrzuca trochę pokrojonego w kosteczkę szpeku, dodaje trochę oliwy, smaży, potem zalewa to octem winnym albo jabłkowym i tym polewa owe listki. One są lekko gorzkawe. No dobra, to jest nieumyte, ale nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Tak, lekko gorzkawe, ale świetne. Moi drodzy, tak wygląda wiosna w południowym Tyrolu. Teraz zajmiemy się piwem. No, w to miejsce było nam po drodze również dosłownie, bo jesteśmy przy miejscowej głównej drodze. Piwo. W południowym Tyrolu dominuje ludność niemieckojęzyczna. Jest jej po prostu znacznie więcej niż tej włoskojęzycznej, by już nie wspomnieć o niewielkiej ilości ludności ladyjskojęzycznej. Ludzie mówiący po niemiecku od wieków wiedzieli, jak robić piwo. Ale ten element włoski również w tej kombinacji południowo-tyrolskiej w kontekście piwa jest niezwykle ważny. Oto browar kraftowy, Viertelbier. Viertel, no każdy z Poznania będzie wiedział, o co chodzi. Jesteśmy na Fyrtlu, na moim Fyrtlu, czyli w mojej dzielnicy, w mojej najbliższej okolicy, w moim sąsiedztwie. No i to jest źródło dobrego piwa dla ludzi z sąsiedztwa, ale też dla każdego, kto na ten wielki parking, bo najwyraźniej przyjeżdża tutaj czasami mnóstwo ludzi, zajedzie. Zajechaliśmy i my, a teraz idziemy zamoczyć usta i wyjaśnić ową implikację dość skomplikowaną. W krajach, w których piwo, nawet produkowane na masową skalę, było dobre, nie rozwinął się aż tak bardzo intensywnie ruch kraftowych browarów. Myślę tutaj o Czechach, myślę tutaj o Austrii, czy też Niemczech. No bo jak coś ogólnie dostępne jest dobre, to nie ma powodu tego zmieniać. Tutaj lokalnie produkowane piwo w Südtirolu również było i jest dobre, ale przy okazji jesteśmy we Włoszech. A to właśnie w Stanach Zjednoczonych, jeśli mówimy o całym świecie, i we Włoszech, w Italii, rozwinął się
jako pierwszy ów ruch małych, kraftowych, niezależnych browarów, bo piwo sprzedawane masowo było po prostu niedobre. No i gdybyśmy pojechali kawałek dalej na północ i przekroczyli granicę z Austrią, to takie miejsca jak to można by policzyć na palcach jednej ręki. A już tutaj, w całych Włoszech, również w południowym Tyrolu, jest to ruch dość masowy. Widzicie, tutaj za mną mamy fragment browaru. Wszystkie piwa są niepasteryzowane, rzecz jasna, i niefiltrowane. Produkuje się tutaj piwa również sezonowe, no o wszystkich nie mogę opowiedzieć. Mam 4 podstawowe tutejsze, rzec można, style, dostępne przez cały rok. To jest miejscowe Pale Ale. Słód jęczmienny, z czego tutaj są bardzo dumni, jęczmień jest oczywiście miejscowy. Tutaj mamy słód z 4 zbóż. Poza ryżem, bo ryż to też zboże i ryż jest tu również, te 3 pozostałe są stąd. To jest styl coś pomiędzy Witbierem a Weizenem, ale nie da się go porównać ani z jednym, ani z drugim. To jest po prostu wyraz wyobrażeń miejscowego piwowara, ale można powiedzieć, że jest to Witbier. To jest piwo czerwone, my na to mówimy amber, tutaj na to mówi się ambris, tak jest nazwane, a to jest najcięższa kategoria, to jest po prostu aromatyzowany kawą stout. No i teraz, by nie mówić o tym przez 15 minut, zacznijmy od rzeczy najprostszej. Od rzeczy najprostszej, czyli od tego najprostszej w tych wszystkich, które są przede mną. Tak to wygląda. Wygląda bardzo ładnie. Ono jest nalane ładną chwilę temu. Piana cały czas się trzyma. Niezwykle kwiatowy aromat i kwiatowe nuty w ustach. To jest niezwykle przyzwoite piwo. To jest bardzo dobre piwo i wiecie, to są ludzie najczęściej, którzy takie oto style wprowadzają, ludzie, którzy mają po 20 parę lat. Zresztą to dzieje się i u nas. I o ile 20-30 lat temu, no, piliśmy gdzieś wyjeżdżając do Czech czy do Niemiec Pilsa, tak teraz te wszystkie cuda są w naszym najbliższym sąsiedztwie, również u nas. Więc możecie tutaj sprawdzić, co mają na Firtlu, ale możecie również i wasz Firtel najbliższej okolicy odwiedzić. Z pewnością jakiś dobry browar kraftowy tam działa. No dobra, Quattris. To aperitivo, to by sobie już poradziło z cięższymi daniami mięsnymi. Dobra, mówiłem, że nie wypiję 4, ale kłamałem. To by było idealne do steków, a to, jak mniemam, o tak, do deserów, do gorzkiej czekolady. Tu jest restauracja, można jeść i pić. I tego wam życzę. Niektórzy twierdzą, że najlepsze należy zostawiać na koniec. No ja nie wiem, czy to jest najlepsze akurat, ale z pewnością przecudne. Miasteczko Klausen, ponieważ jesteśmy we Włoszech, no więc ono nosi również włoską nazwę Chiesa, ale statystyki mówią, że przeszło 90% mieszkańców tej miejscowości mówi po niemiecku. Miejscowość bardzo stara, sam początek XIV wieku. To były kiedyś w większości, zresztą jak cały Tyrol, posiadłości kościelne. Miasteczko na tyle cudowne, że zdobyło tytuł jednego z najpiękniejszych w całych Włoszech. A
We Włoszech, jak wiemy, konkurencja wśród pięknych miasteczek jest niebagatelna. Bardzo stara, niezwykła, zabytkowa ulica, ale przy okazji żywa materia. Mieszkają tu ludzie i tutaj toczy się współczesne życie, więc mamy sklepy, mamy zakłady usługowe. Chciałem zwrócić Wam uwagę na jedno, mianowicie na szyldy. Jak można to zrobić, nie psując przestrzeni? No tu jest na przykład fryzjer. No więc mamy po prostu napis na ścianie, tak jak się kiedyś to robiło, Luftmalerei, fryzjer. Tutaj bardzo delikatny napis jubilera. Tutaj takie znaki cechowe, jak to kiedyś były. Na górze mamy precelka, to oznacza, że jest tu piekarnia, a tu mamy symbol bucika. No więc to jest sklep z butami. To można wszystko zrobić porządnie, można nie wypatroszyć tego, mówię o zabytkowej przestrzeni, nie zamieniać tego w skansen, ale można tutaj prowadzić różnego rodzaju działalność, nie psując tego, co jest dookoła. I to jest właśnie jedyna słuszna droga. Miasteczko jest bardzo specyficznie usytuowane i skonstruowane w związku z tym. No jest ono dość długie i bardzo wąskie tak naprawdę. Mamy tu niewiele więcej niż jedną ulicę. Bowiem rozwój miasta ograniczały zbocza doliny rzeki Eisack-Vel i Sarko. Rzeka jest tam, dosłownie za tymi domami, a po tamtej stronie nad miastem mamy zamek. Te wzgórza są otoczone winnicami. No i zobaczcie, tu mamy przykład tego Luftmalerei. To jest Albergo al Cervo, albo też Gasthof zum Hirschen, czyli gospoda, hotel pod jeleniami. Tu się też je, ale to jeszcze nie jest ten adres, do którego zmierzamy. Idziemy w słońce. Bardzo ładna rzecz przed wejściem, alembik. Oto nasz cel, polecany przez gospodarzy. Miejsce nazywa się Torglkeller. Torgl to nazwisko, a Keller oznacza piwnicę. W szyldzie mamy napis pizzeria, ale w tej części świata możemy być pewni, że poza pizzą dają tutaj również inne do jedzenia rzeczy. Rzeczywiście mają tutaj piec opalany drewnem i mnóstwo rodzajów pizzy. Mają też, tak jak przypuszczałem, klasyczne tyrolskie dania, knedle, kluchy, no i na przykład takie rzeczy, stinco di maiale, że powiem po włosku, czyli golonka, a do niej brat kartofel, smażone ziemniaczki i chrzan. Tu też są smażone ziemniaki, stek cielęcy, tymianek, szparagi. To nie jest moje. Ja postanowiłem na jednym talerzu połączyć dwa światy, czyli łacińskość, no bo mamy tagliatelle, Bandnudeln po niemiecku, mamy Garnelen, mówiąc po niemiecku, czyli mówiąc po naszemu krewetki, no i to jest całkowicie łacińskie, ale mamy też, widzicie, białe szparagi i to jest właśnie połączenie tych dwóch światów. Świata niemieckojęzycznego i świata włoskojęzycznego. I to jest właśnie to, czym jest tak naprawdę Südtirol. Jedność w wielości. To jest moje. To dla reszty towarzystwa. Ciao, ciao.